jego doświadczenia w tym obszarze mogą być, delikatnie mówiąc, ograniczone, co generuje spore ryzyko. Dokładnie, ale jak już zmierzyliśmy to ryzyko, to możemy w końcu tym ryzykiem zarządzić. Dokładnie. Czyli znamy ryzyko, ale uwaga, akceptujemy je. On to robi w oparciu o tak zwany cykl Deminga, czyli Cześć, witajcie na naszym kanale Gierce Ninja. Dziś zapraszamy Was na pierwszy z serii odcinek na poziomie podstawowym poświęcony tematyce zarządzania ryzykiem. Słuchajcie, z ryzykiem mamy do czynienia praktycznie w każdym aspekcie naszego życia. Podejmujemy ryzyko, jeśli, nie wiem, podróżujemy, inwestujemy, czy nawet rano, jak wychodzimy z domu. I wstajemy z łóżka. Dokładnie. Dlatego na początek tego odcinka zastanówmy się, co to jest ryzyko. Ale zanim zaczniemy, jeżeli podobają Wam się nasze treści, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. To pomoże nam się dalej rozwijać i docierać do większej ilości osób. Ryzyko jest to zdarzenie losowe o określonym prawdopodobieństwie oraz wpływie. Może mieć i często ma negatywne zabarwienie i wtedy rozumiane jest jako zagrożenie. Ale uwaga, ryzyko może mieć też pozytywny aspekt. Wtedy traktujemy ją jak szansę, która w przyszłości może przynieść pewne korzyści. Okej. Chociaż w praktyce dużo częściej spotkacie się z tą negatywną ryzyka, czyli z jakimś zagrożeniem. No dobrze, ale teraz popatrzmy na jakiś przykład praktyczny ryzyk. Czy pamiętacie może jeszcze nasz odcinek Czym jest Gierce? Myślę, że na pewno nasi widzowie pamiętają, ale jeśli nie, to oczywiście zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale Gierce Ninja. W tym odcinku pokazywaliśmy ryzyko w kontekście jazdy samochodem. Nasz kierowca miał określony cel biznesowy, czyli dojechać z punktu A do punktu B. No i oczywiście po drodze czaiły się na niego różne zagrożenia. Tak? Oj, walec nam zjechał. Dobra, witamy po krótkiej przerwie technicznej. Słuchajcie, te ryzyka obejmowały różne aspekty, czyli, nie wiem, uszkodzenie jezdni. Jak po niej walec jeździ. Tak, innych kierowców, czy na przykład warunki pogodowe. Dzisiaj zamiast kierowcy wyścigowego nasze ryzyko zaprezentujemy na przykładzie tego to fantastycznego walca. Jego kierowcę, którego roboczo nazwiemy Bob Budowniczy, prawda? Koincydencja. To dla niego zastanowimy się, co złego mogłoby się stać na budowie czy podczas jazdy. Słuchajcie, ogólnie ta faza wyszukiwania zagrożeń i ryzyk w procesie zarządzania ryzykiem nazywana jest identyfikacją ryzyk. To jest ten etap, kiedy próbujemy wskazać, jakie ryzyka dotyczą naszego procesu, organizacji czy na przykład samochodu. I jak patrzymy na nasz walec, czy może Filip, czy zidentyfikowałeś jeszcze jakieś ryzyka dla naszego pojazdu? No, jak trudne to słowo. Trudne. Tak, identyfikując ryzyka, stosując na przykład metodę ekspercką, bardzo dobra tak, metoda. udało nam się ustalić, czy mi, że nasz Bob Budowniczy niedawno uzyskał uprawnienia do obsługi koparki, jak wcześniej operator walca, awans na koparkę. I jego doświadczenia w tym obszarze mogą być, delikatnie mówiąc, ograniczone, co generuje spore ryzyko dla osiągnięcia celu, jakim jest realizacja tegoż oto skomplikowanego przedsięwzięcia budowlanego, w którym Bob odgrywa kluczową rolę. To prawda. Zdecydowanie. Patrząc na te wszystkie ryzyka, które dotychczas omawialiśmy, warto byłoby wspomnieć o klasyfikacji tych ryzyk. Czyli tych klasyfikacji, słuchajcie, jest całe mnóstwo, ale dzisiaj powiemy tylko o kilku. Pierwsza z nich mówi o tym, że ryzyko możemy podzielić ze względu na obszar wpływu. Tutaj może występować tak zwane ryzyko zewnętrzne albo wewnętrzne. Tak, w naszym przykładzie ryzyko zewnętrzne to na przykład warunki pogodowe. No nie mamy na nie wpływu. Zdecydowanie jest to. Też moja żona bardzo by czasami chciała, żebyśmy... Tak, więc przyjmujemy, że to jest czyste ryzyko zewnętrzne. Tak samo na przykład, jeżeli trafi się jakiś pirat drogowy z drugiej strony, czy, no nie wiem, atak terrorystyczny, czego byśmy nie zrobili, również nie mamy na to wpływu.
W przypadku firm takim częstym ryzykiem zewnętrznym są na przykład zmiany w otoczeniu biznesowym, zmiany podatkowe, zmiany prawne, tak? Gdy powstają nowe regulacje i wymagania, które nasza firma musi przestrzegać i stosować, no i kompletnie nie ma innego wyjścia. Tak, ale słuchajcie, w naszym przykładzie mamy też do czynienia z ryzykiem wewnętrznym, czyli tym, na które w jakiś sposób możemy wpływać. Czyli po pierwsze, Filip, wspominałeś, że nasz kierowca dopiero zrobił uprawnienia operatora, a już pracuje na budowie, czyli więc sam trochę generuje ryzyko dla siebie, no i przy okazji dla budowy. No tak. No tak jak mówisz, dla siebie, ale też dla innych, czyli swojego otoczenia, kolegów z pracy. Dodatkowo Bob jest nowym pracownikiem, więc nie wiadomo, czy prawidłowo przygotował koparkę do pracy, więc może być też kolejne ryzyko, które Bob wygenerował już samodzielnie, czyli wewnętrznie, dla naszej firmy budowlanej. Tak, i dla całego przedsięwzięcia. Widzicie więc, że obszar wpływu dla tego ryzyka może być różny. Ale może popatrzmy teraz na inny ciekawy podział ryzyk ze względu na charakter strat. I tutaj nasza firma budowlana może ponieść dwa rodzaje strat. Te straty, które są, nie wiem, finansowe. Czyli, nie wiem, jeśli operator koparki czy walca przekroczy prędkość, prawda, co w naszym walcu, umówmy się, nie będzie takie proste, no to wtedy będzie musiał on albo firma zapłacić mandat. No tak, albo jak będzie tak pędził tym walcem po tej ulicy, to albo uszkodzi pojazd, drogę, no i firma będzie musiała zapłacić za remont. Tak, za odtworzenie. To też jest opcja. Ale co ważne, pamiętajmy też, że straty mogą być pozafinansowe, na przykład wizerunek. No nie wiem, uszkodziłeś pojazd w jakiś nietuzinkowy sposób, jak omawialiśmy, to możesz stracić wizerunek zawodowca na budowie, prawda? To sporo kosztuje. To samo jeśli uszkodzisz tutaj tą infrastrukturę publiczną, czy na przykład elementy osiedla znajdującego się obok budowy. W efekcie nasz Bob może stracić pracę. No tak, chyba nawet i powinien w takiej sytuacji. Ale tutaj nasza strata pozafinansowa robi się też finansowa, bo zarówno dla Boba, jak i dla naszej firmy budowlanej. No to prawda, te klasyfikacje czasem są nie do końca ostre. Ale jeśli mówimy na przykład o firmach, to kwestie takie jak utrata reputacji czy wizerunku, to naprawdę bardzo poważne ryzyka niefinansowe, z którymi musimy się zmierzyć. No tak, także to są takie dwie klasyfikacje. Z pewnością tych klasyfikacji jest jeszcze wiele. Tak. To prawda. No, słuchajcie, możemy jeszcze popatrzeć na horyzont czasowy, w jakim się może pojawić to zagrożenie, zmienność, czy na przykład możliwość wyboru, ale tak naprawdę to już poza zakresem dzisiejszego odcinka. Myślę, że teraz bardziej powinniśmy się zastanowić, jak to ryzyko zmierzyć, no bo wiadomo, żeby czymś zarządzać, trzeba być w stanie to zmierzyć. I tutaj pytanie do Filipa. Filip, jak się szacuje takie ryzyko? Aby oszacować, Andrzej, czy też zmierzyć, jak to ładnie powiedziałeś, dane ryzyko, patrzymy nie tylko na kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia, ale również na jego skutek, ten negatywny czy pozytywny, o którym mówiliśmy na wstępie. Czyli tak naprawdę musimy wskazać, to idealnie by było z jakimś procentowym prawdopodobieństwem dane zagrożenie może się zmaterializować, czyli nie wiem. Czy zrealizować. No dokładnie, czyli nie wiem, uderzenie w znak drogowy, uszkodzenie jakiegoś budynku, czy inna awaria na budowie. Po tym, jak ustalimy to prawdopodobieństwo, musimy być w stanie oszacować straty z tym związane. I teraz to wszystko brzmi bardzo fajnie, tylko skąd wziąć takie liczby? No, tutaj przychodzą nam z pomocą różne modele ilościowej analizy ryzyka, które są szeroko stosowane w branży finansowej czy też ubezpieczeniowej. Tam dane statystyczne pozwalają na zbudowanie rozkładów prawdopodobieństwa i potencjalnych strat. Na ich podstawie możemy przeprowadzić analizę ilościową, czyli opartą na liczbach, właśnie rzetelną ocenę tego ryzyka. Okej, no ale to są dane historyczne, a teraz tam, gdzie tych danych historycznych nie ma, też musimy sobie jakoś radzić, prawda? I wtedy wprowadzamy taką jakościową ocenę ryzyka,
która być może nie jest tak precyzyjna, to też sobie powiedzmy, bo opiera się na skali... Margines błędu. Bo tam skala jest niskie, średnie, wysokie, czy mało prawdopodobne, czy na przykład bardzo prawdopodobne. Czyli wtedy szacujemy tak jakościowo to ryzyka, a następnie umieszczamy je w tak zwanych macierzach ryzyk. No ale zgodzicie się i myślę, że skala ta ma więc sporą dozę subiektywnej troszkę ma. Oceny. To często jest tak właśnie podważane przy tej analizie, ale z drugiej strony pozwala to jakoś zmierzyć nie do końca mierzalne elementy. Dokładnie, ale jak już zmierzyliśmy to ryzyko, to możemy w końcu tym ryzykiem zarządzić. Dokładnie. Czyli tak, przede wszystkim możemy określić, które ryzyka jesteśmy w stanie podjąć w celu realizacji naszej misji. Czy na przykład, które podejmujemy w celu realizacji naszych celów biznesowych. Tak, i to właśnie w fachowej literaturze określa się jako, uwaga, apetyt na ryzyko. I w zależności od tego naszego apetytu możemy być bardziej otwarci na większe ryzyka, na większe straty, na przykład tolerować to, że dostaniemy ten mandat, bo chcemy szybciej dotrzeć do celu. Dokładnie. A kiedy już określimy, jaki poziom ryzyka akceptujemy, możemy pochylić się nad kolejnym krokiem procesu zarządzania ryzykiem, czyli nad strategiami odpowiedzi na ryzyko. Okej. Najprostsza reakcja na ryzyko to unikanie. To strategia, w której firma, organizacja, w tym przypadku nasz Bob, operator, decyduje się na całkowite wyeliminowanie danego ryzyka poprzez unikanie działań, które mogłyby do niego doprowadzić, czy też to ryzyko wywołać. Czyli nie przychodzi do pracy. Na przykład. Tego nie polecamy. W praktyce w przypadku naszego operatora koparki to zaniechanie realizacji pracy nad na przykład ryzykownym wykopem gdzieś tam blisko drogi. Tak, no, nie pracuję, to nie mam ryzyk z tym związanych, prawda? Ma sens, niby. Kto nic nie robi, to się nie myli. No ale nie zawsze się tak da, Filip. No. Czasami jednak trzeba popracować. No jednak to się zdarza. Wtedy możemy pomyśleć o łagodzeniu, czyli mitygacji ryzyka. Czyli tak jak tutaj, zakładamy kask, zapinamy pasy, jeśli mamy w koparce czy walcu. No i oczywiście kopiemy ostrożnie do celu. Albo zabezpieczamy ten wykop w odpowiedni sposób. Możemy też zapisać się na dodatkowe warsztaty czy szkolenia, lub też zrealizować pierwsze dni w pracy na koparce pod czujnym okiem doświadczonego mentora czy też operatora. Wszystko po to, aby zredukować, czy tak jak powiedziałeś, złagodzić, zminimalizować ryzyko wynikające z braku doświadczenia Boba. Oczywiście. Musimy też pamiętać o podstawowej strategii, którą stosują prawie wszyscy operatorzy, chociaż nie zawsze są tego świadomi. Tak samo stosuje je większość firm, czyli przeniesienie ryzyka na strony trzecie. W praktyce mówimy tutaj o ubezpieczeniu, czyli nie wiem, polisa OC, polisa AC, która ma przenieść nasze ryzyka związane ze szkodą na naszym samochodzie, czy na otoczeniu, czyli innym uczestniku drogi, czy na innym obiekcie, na ubezpieczyciela, który oczywiście za drobną opłatą wypłaci w razie wypadku odszkodowanie. Albo i nie wypłaci. Okej, jest jeszcze jedna opcja. Jeszcze jedna opcja, jaka? No możemy po prostu to ryzyko zaakceptować. A to prawda, tak, możemy. Czyli znamy ryzyko, ale uwaga, akceptujemy je. Bo najważniejszy jest cel biznesowy, w tym przypadku realizacja budowy w określonym czasie. A jak się ryzyka zmaterializują? Cóż, trudno, coś wymyślimy. Tak, tylko słuchajcie, to jest wszystko prawda, nie? Tylko takie decyzje zazwyczaj podejmuje się na poziomie zarządów firm. Czyli określamy tam wspólnie, na co się zgadzamy i razem się zgadzamy, że te ryzyka akceptujemy. I tutaj szczególnie jeśli potencjalne straty są niższe niż koszt odpowiedzi na ryzyko, no to zarząd jednak bardziej woli zaakceptować ryzyko, niż ponosić te nieuzasadnione koszty. No tak, myślę, że to jest sensowne. Jest jeszcze opcja działania z tym ryzykiem pozytywnym. Tak, pamiętacie, mówiliśmy o tym, czyli wzmocnienie pozytywnego efektu, czyli wykorzystania pojawiających się szans, na przykład w trakcie budowy możliwość skrócenia czasu trwania budowy poprzez korzystne warunki atmosferyczne. To dlaczego nie? Korzystajmy. My szybciej skończymy projekt, szybciej go rozliczymy, szybciej zarobimy. Tego się trzymajmy. Słuchajcie, całość tych działań związanych z planowaniem odpowiedzi na zagrożenia nazywa się
planem postępowania z ryzykiem. No i w ramach takiego planu określamy, które ryzyka i w jaki sposób zaadresujemy, czyli co złagodzimy, jak ładnie to się mówi po angielsku, zmitygujemy, co zaakceptujemy, a gdzie kupimy ubezpieczenia. A także przy tych planach trzeba pamiętać o najważniejszej rzeczy. Oczywiście, budżecie na ryzyko. Budżecie na ryzyko. Czyli kasie. Tak jest, bo prawie każda odpowiedź na ryzyko kosztuje. I trzeba mieć na to zabezpieczone odpowiednie środki. Tak, czyli przed rozpoczęciem naszej szalonej tutaj wycieczki walcem, ktoś wcześniej oczywiście zastanowił się, jakie ryzyka mogą się pojawić, no i zakupił odpowiednie środki mitygujące czy łagodzące, Kaski. czyli tak, kupił kask, kupili ochronniki słuchu, Tak jest. a może nawet wykupili wymagane ubezpieczenia, prawda? Na bogato. A następnie ktoś, no załóżmy, że pan w białym kasku, monitoruje, w jakim stanie jest sprzęt i co jeszcze może być potrzebne pracownikom do bezpiecznej pracy. Dokładnie. Czyli co ten ktoś robi? On zarządza ryzykiem związanym z przedsięwzięciem, w tym przypadku budowlanym. I co więcej, Filip, teraz uważajcie, on to robi w oparciu o tak zwany cykl Denninga, czyli plan, do, check, act. Zaplanuj, co chcesz zrobić, wykonaj zgodnie z planem, sprawdź, a następnie monitoruj i usprawniaj proces. No, tak jak to właśnie Andrzej ładnie przedstawił, taki proces zarządzania ryzykiem ma wiele wariantów, ale wszystko sprowadza się zawsze do tych głównych kroków. Tak. I tutaj krok pierwszy, wspomniana już identyfikacja ryzyka, czyli wskazanie zagrożeń i, jak pięknie powiedziałeś na starcie, i szans. Pamiętajcie o szansach. Potem jest numer 2, analiza i ocena ryzyka. Może być jakościowa albo ilościowa. Tak, jakościowa tam, gdzie się nie da ilościowej najczęściej. Następnie mamy fazę trzecią, czyli reakcję na ryzyko, czyli postępowanie z ryzykiem. No i last but not the least, oczywiście monitorowanie tego, co się dzieje, raportowanie aktualnej sytuacji. Tak. Słuchajcie, te kroki zawsze się przewijają w procesie zarządzania ryzykiem, no ale tak bądźmy fair, mało kto o tym teraz pamięta, bo w większości firm pamiętają o tym nasze dedykowane systemy do zarządzania ryzykiem. I nie są to Excele. Dokładnie. Czasy, kiedy zarządzało się ryzykiem we wspomnianym Excelu albo na papierze, odchodzą już do lamusa. Teraz większość firm rozumie, że dobrego zarządzania firmą nie da się zrealizować bez właściwego zarządzania ryzykiem. Ryzykiem, oczywiście. Słuchajcie, co ciekawe teraz, większość norm czy regulacji, które są wdrażane, one wymagają analizy ryzyka i podjęcia adekwatnych działań. Teraz słuchajcie, jeśli spojrzycie na te regulacje, które teraz wchodzą na rynek, tak jak NIS2 czy DORA, czy to już, które jest RODO, to wszystkie te normy najpierw wymagają przeprowadzenia analizy ryzyka, a następnie wprowadzenie adekwatnych zabezpieczeń wynikających z tej analizy. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo przypomniało mi się, że szczegółowo ten obszar omawiamy w innym odcinku na temat compliance. Tam również wspominamy o tym, jak należy z tym obszarem sobie radzić. Tak, natomiast dla tych, którzy chcą profesjonalnie zarządzać ryzykiem i na poważnie szukają takiego wsparcia narzędziowego, przygotowaliśmy odcinki na poziomie zaawansowanych. I w tych odcinkach przedstawimy 2 rozwiązania, które naszym zdaniem są najlepsze i mogą być najbardziej adekwatne w tym obszarze. Czyli w tych krótkich filmach demo pokażemy Wam, jak w praktyce wygląda zarządzanie ryzykiem. Już dzisiaj zapraszamy Was do śledzenia, komentowania tych treści na kanale Gierce Ninja. Tak, słuchajcie, najlepiej zrobić to poprzez subskrypcję i włączenie powiadomień o nowościach. A na dzisiaj już dziękujemy i mamy nadzieję, że słuchajcie, że ten odcinek chociaż częściowo pomógł Was wprowadzić lub dla części usystematyzować wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.